Witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię proces instalacji oprogramowania OpenGD 7.7 na urządzeniu TYT MD9600. Na początek przygotujemy sobie wszystkie pliki. W pierwszej części pokażę, skąd pobrać te pliki, jak wykonać procedurę. Najpierw ściągamy plik oryginalnego CodePluga ze strony producenta. Wszystkie linki są podane w opisie oraz w pliku dokumencie wskazanym przeze mnie. Pobieramy sobie plik i zapisujemy go w dowolnym miejscu na dysku, tak żebyśmy mogli śmiało to potem odnaleźć. Ja stworzę sobie tutaj zupełnie nowy folder, tak żeby potem nie szukać tego nigdzie. Oczywiście kolejność pobierania tych plików jest dowolna, można to zrobić jakkolwiek. Pierwszy plik mamy pobrany. Chciałbym tutaj też przypomnieć, że wszystkie pliki, które występują w formie spakowanych archiwów, należy rozpakować przed użyciem. Archiwa, które są nam już niepotrzebne, można usunąć i zostawić tylko folder z plikami. Procedura w odnośnie wszystkich plików tutaj po kolei jest bardzo podobna. Klikamy link, otwiera się w przeglądarce, a my go pobieramy, zapisujemy go na dysk i ewentualnie rozpakowujemy. Teraz alternatywne oprogramowanie OpenGD 7.7 ze strony twórców. Tutaj pobierzemy sobie. Ja pobiorę dwa pliki w wersji pierwszej i w wersji drugiej. Jest to chyba najbardziej popularny hardware, a bardzo ważne jest to, żeby nie pomylić pliku z wersją hardware'u. Tworzę jak zwykle folder, żeby niczego nie pogubić, i zapisuję w tym folderze oba pobrane pliki, natomiast będziemy korzystać tylko z jednego. W moim przypadku będzie to wersja pierwsza, ponieważ na płytce drukowanej mojego radia jest napisane, że jest to wersja hardware'u pierwsza, a na wszelki wypadek ściągnę też drugą. Znalazłem informację gdzieś w sieci, że można to stosować zamiennie. Następnie pobierzemy sobie firmware loader, czyli specjalny mały programik, który umożliwi nam wgranie tego firmware'u do radia. Również ze strony twórcy. Pobieramy sobie go do folderu. Mam nadzieję, że te podstawowe czynności nikomu nie sprawią problemu, a linki, które tutaj są umieszczone, są w miarę świeże, więc powinny wszystkie działać. Ponownie rozpakowujemy to, co jest spakowane, a niepotrzebne już oryginalne archiwum będzie można usunąć. Tak jak powiedziałem, prędzej nie mam potrzeby robić tych wszystkich czynności. Jeśli ktoś chce zrobić to na skróty, szybciej, jak najbardziej. Teraz pobierzemy sobie oryginalny firmware zawierający kodek, który z pewnych względów, jeśli chodzi o prawa autorskie, nie jest dostępny na stronie twórców programu. Tutaj po kliknięciu w link, jak zwykle, pobieramy go sobie do folderu, rozpakowujemy. Na kolejnych planszach filmu ten folder u mnie będzie miał inną nazwę, bodajże dawca AMBE. Możecie zwrócić na to uwagę albo nie, ale to nie ma większego znaczenia. Rozpakowujemy tradycyjnie i za chwilę będziemy gotowi, ale zanim to nastąpi, pobierzemy sobie jeszcze jeden plik. Tym razem będzie to CodePlug przystosowany do wersji OpenGD naszego oprogramowania w radiu, ponieważ oryginalny CodePlug nie będzie już działał z naszym radiem, więc wszystkie zmiany
które będziemy chcieli wprowadzić do naszego urządzenia, będziemy robić poprzez ten code plug OpenGD77. To jakby jest zupełnie nowe radio po wykonaniu tych wszystkich czynności, więc będzie nam potrzebny nowy code plug, który współpracuje z otwartym oprogramowaniem. Tradycyjnie folder, zapisujemy plik i lecimy dalej. Za chwilę sam proces instalacji. Proszę tu zwrócić uwagę na to, co za chwilę pojawi się na planszach, ponieważ bardzo bym nie chciał, żeby były jakieś niedomówienia i wątpliwości, dlatego w tym miejscu zwracam na to uwagę. Mamy już wszystkie potrzebne do instalacji pliki posegregowane w folderach, więc możemy zaczynać. Tutaj czytaj dokładniej ze zrozumieniem, co jest napisane na ekranie. Rozpoczniemy od instalacji fabrycznego code pluga. Będzie nam potrzebny tylko i wyłącznie w celu wykonania kopii zapasowych plików kalibracyjnych naszego urządzenia oraz ustawień na wszelki wypadek, gdyby coś poszło nie tak i potrzebowalibyśmy przywrócić wersję fabryczną radia. Jako użytkownik tego oprogramowania, już kilkumiesięczny użytkownik, nie wyobrażam sobie powrotu do fabrycznego oprogramowania, ale na wszelki wypadek warto zrobić kopię bezpieczeństwa. Zawsze warto zrobić kopię bezpieczeństwa. Instalacja code pluga, jak widać, przebiega tradycyjnie. Wchodzimy do folderu, w którym zapisaliśmy plik instalacyjny. Klikamy go dwukrotnie i dalej postępujemy według tego, co instalator proponuje. I sprawa załatwiona, jest to gotowe. Skrót pojawia się na naszym ekranie i można działać. Teraz podłączymy sobie radio i zainstalujemy sterowniki do naszego urządzenia, co również jest bardzo proste i banalne. W menadżerze urządzeń możemy podejrzeć sobie moment, w którym po podłączeniu radia do portu USB i włączeniu go pojawi nam się wykryte urządzenie w menadżerze, ale będzie wymagało dodatkowego sterownika. W związku z tym zainstalujemy go z menu Windows Update, gdyż jest to najwygodniejsza, najbezpieczniejsza forma, żeby uzyskać najnowszy sterownik do naszego radia. Klikamy sobie aktualizuj sterownik. Tutaj automatycznie wykryj sterownik, przeszukaj w tym celu Windows Update. Tutaj przechodzimy do opcji zaawansowanych, aby wskazać komputerowi, że chcemy zainstalować proponowane oprogramowanie STM. Jest to oprogramowanie firmy STM. Pobierz, zainstaluj i gotowe. Mamy radio podłączone do komputera z możliwością komunikacji ze sprzętem, co daje nam kolejne możliwości. Teraz w celach testowych sprawdźmy szybko, czy wszystko działa, czyli uruchamiamy sobie code plug oryginalny, fabryczny i sprawdźmy, czy radio połączy się, będzie je widać w programie, a za chwilę przeprowadzimy również backup. Klikamy przycisk Read. Na radiu oczywiście też zostaną wyświetlone odpowiednie komunikaty. OK, wszystko działa, także możemy lecieć dalej bez żadnego problemu. Tak jak powiedziałem, ten backup jest tylko tak naprawdę na wszelki wypadek, żeby gdyby coś się wydarzyło, można było powrócić do wersji fabrycznej. Odczytujemy jeszcze raz ustawienia radia i tym razem zapiszemy sobie je w postaci pliku w naszym folderze. Zapisz. Wybieramy nasz folder
Ja tutaj stworzę nowy folder, żeby nam się nie myliły te foldery. Niech nazywa się backupy i tam będę zapisywał wszelkiego rodzaju pliki awaryjne, że tak powiem, tak? Po zapisaniu ustawień radia zapiszemy sobie teraz plik kalibracyjny. W tym celu należy na otwartym programie kliknąć jednocześnie klawisz Ctrl i T, aby wywołać tabelę z ustawieniami kalibracyjnymi naszego radia. I kiedy ta tabela się pojawi, jeśli mamy ochotę, możemy sobie przejrzeć te dane, chociaż dla większości z nas nie będą miały większego znaczenia. Należy w lewym dolnym rogu kliknąć przycisk Save Test Data i zapisać plik gdzieś w wybranym miejscu na dysku komputera. Ja zrobię to tutaj w backupach, żeby już nie szukać, żeby to wszystko było w jednym miejscu. I w zasadzie jesteśmy gotowi do instalacji nowego firmware'u. Teraz procedura podłączenia radia w trybie flashowania jest trochę skomplikowana, ale nie bardzo. Aby zaktualizować firmware, należy uruchomić program ładujący, nasz firmware loader. Również mamy go w folderze, więc nie będzie problemu żadnego, za chwilę go znajdziemy. Kiedy uruchomi się firmware loader, będziemy mogli wykonać wczytanie wsadu, ale najpierw musimy włączyć radio w trybie flashowania. Należy w tym celu odłączyć całkowicie zasilanie. Mam na myśli tutaj wyłączyć zasilacz lub odłączyć kabel i potem przycisnąć pomarańczowy przycisk symultanicznie z przyciskiem P1 i doprowadzić znowu zasilanie do radia. Tak jak tu było pokazane przed chwilą na filmie, ekran zacznie mrugać, a my możemy uruchomić firmware loader i po uruchomieniu rozpoczniemy od dolnej opcji, czyli wczytaniu pliku z kodekiem AMBE, czyli tutaj ten plik, który ściągnęliśmy ze strony internetowej tej zewnętrznej i kiedy ten plik zostanie zweryfikowany, klikamy w górną opcję, ale tym razem mała uwaga, radio musi być w trybie flashowania i mała uwaga, kiedy tylko wybierzemy plik OpenGD77, ja to zrobię w wersji pierwszej, tak jak mówi nam hardware radia, kiedy tylko to zrobimy i potwierdzimy otwórz, zacznie się proces wczytywania, od razu bez żadnych ostrzeżeń zacznie się proces wczytywania do radia. Nie powinniśmy tutaj panikować, ale trzeba pamiętać, aby nie przerwać tego procesu, bo może nam już radio nie wstać, uceglić się po prostu i jest to dość duże ryzyko. Tutaj różne rzeczy mogą pójść nie tak. Na firmware loaderze pasek postępu widzimy jak się wypełnia, natomiast radio cały czas sobie mruga i w momencie, kiedy zostanie załadowany firmware, uruchomi nam się już w wersji OpenGD. Kiedy odczytamy sobie na ekranie komputera monit, przepraszam, na ekranie radia monit setting updated, należy kliknąć przycisk Enter i w tym momencie mamy już zainstalowane oprogramowanie, ale radio jeszcze nie jest gotowe do pracy. Teraz zainstalujemy sobie CodePlug dla OpenGD77. To jest taka sama procedura jak w przypadku oryginalnego CodePluga. Przechodzimy do folderu, w którym mamy zapisany nasz plik, klikamy dwukrotnie i przechodzimy cały proces instalacji domyślnie, tak jak podaje nam instalator. Nie ma tutaj żadnej filozofii. CodePlug jest zainstalowany i teraz robimy dwa bardzo ważne backupy na wypadek awarii. Przechodzimy do nowego CodePluga, czyli do OpenGD77 i teraz sprawdzamy, czy zakładka Radio Type
w zakładce tej jest zaznaczony MD9600 i możemy spróbować odczytać ustawienia radia. Tutaj jeszcze informacja o zonach, mało istotne. I teraz przejdziemy do zakładki Extras. W zakładce Extras wybieramy OpenGD77 Support. I tutaj backup, który będziemy wykonywać, troszeczkę będzie trwał. Najpierw wykonamy sobie backup flash, to coś, co się nazywa backup flash. I zajmie to trochę czasu, więc bądźmy cierpliwi. Ja tutaj na filmie ten proces trochę skrócę, natomiast on trwa około 5 minut. Pasek postępu będzie się wypełniał, ale musicie być naprawdę uzbrojeni w cierpliwość. Absolutnie nie ma tu już żadnej możliwości, żeby coś uszkodzić, to się tylko odczytuje, więc spokojnie. Mimo tego, że trwa to długo, to też jest bezpiecznie, więc tylko cierpliwość. OK. Kiedy zrobiliśmy backup flash, oczywiście standardowo musimy go zapisać, ten plik zapisać w backupach. Najlepiej tam, gdzie przedtem zapisywaliśmy poprzednie backupy. Możemy nazwać go backup flash, wszystko jedno. To są tylko kopie bezpieczeństwa na wypadek, gdyby coś się wydarzyło nieoczekiwanego. Mam nadzieję, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Następnie wykonamy backup MCU ROM. Tutaj już będzie to trwało krócej i po odczytaniu MCU ROM również zapisujemy to w postaci pliku takiego backupowego i jesteśmy prawie gotowi do używania radia. Mówię prawie, ponieważ żeby móc nadawać w radiu, trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, o której niektórzy zapominają. Bardzo często na forach pytają, co się stało po instalacji, mam error. Mianowicie, kiedy macie error i napis text only po włączeniu radia i wciśnięciu PTT, tak jak tutaj, należy po prostu wykonać zapis z kod plaga do radia, czegokolwiek. To może być pusty wpis. Otwieramy kod plag, możemy sczytać radio i ponownie wgrać oprogramowanie, czyli możemy go sobie sczytać i ponownie wgrać to, co sczytaliśmy, i w tym momencie radio zostanie odblokowane i będzie gotowe do użytku. Procedura jest bardzo prosta, tak samo jak w oryginalnym kod plagu. I teraz na koniec jeszcze szybki test. Czy słychać mnie? Czy ktoś mnie odbiera? SQ2 TAC na testach w tej chwili? Tak, bardzo dobrze. Tu OFX 50. OK, Stefan, dziękuję za odpowiedź. Ja tutaj przygotowuję radio i przy okazji film na YouTube, jak tutaj to krok po kroku zrobić. Fajnie, pozdrawiam. Słychać chyba, słychać, cześć tam. OK, także Słychać, cześć. Tak, Geniu, dziękuję. OK, serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli się spodobało, zostaw łapkę albo nie zostawiaj. Możesz subskrybować albo nie subskrybować. Mam nadzieję, że pomogłem trochę rozszerzyć funkcję bardzo fajnego urządzenia, jakim jest TYT MD9600. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.